Witamy w kolejnym odcinku podcastu MetaMixer. Dziś Kamil Zakrzewski, tutaj obecny, opowie nas o bitmapach Bitcoina. Witamy Was serdecznie. Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Dobrze, że udało się spotkać. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat i przede wszystkim przyszłościowy. Z pogranicza technologii, sztuki i nawet rzeczy, które są namacalne. No dokładnie, to jest bardzo nowy temat i bardzo ciekawy. Zacznijmy od początku, tak żeby wprowadzić też osoby, które jeszcze w krypto nie są, a chciałyby zaistnieć w tej przestrzeni, właśnie w przestrzeni blockchain. Czy możesz krótko wprowadzić naszych widzów, słuchaczy, co to jest blockchain? Okay. Dla mnie, jeżeli tłumaczę komuś, kto nie zna tematu, czym jest blockchain, jest to forma zapisu danych. I możemy się cofnąć bardzo daleko w historii do przekazu ustnego, gdzie zakładamy, że pierwsza forma komunikacji to było tylko proste wydawanie dźwięków i rozmowy. Jeżeli chcieliśmy się dowiedzieć czegoś, co działo się wcześniej, załóżmy od naszych przodków, no to musieliśmy wysłuchać pewnej historii, prawda? Później pojawiły się sygnały dymne, jakieś instrumenty, gdzie na większą odległość można było to przekazywać, ale nie było jeszcze trwałego zapisu, prawda? Wszystko było takie ulotne. Można powiedzieć, że później malowidła ścienne, pismo klinowe, tego rodzaju wynalazki umożliwiły to, że ten zapis stał się bardziej permanentny, ale dalej nie dało się tego przesyłać. Czyli osoba musiała podejść do tego, żeby to zobaczyć, żeby to odczytać, żeby to w ogóle zrozumieć, prawda? Później możemy przeskoczyć do papirusu i na przykład do kurierów, którzy zapisaną już wiadomość przenosili na pewną odległość, ale problemem dalej był czas, czyli ileś to musiało potrwać, prawda? Załóżmy 2 tygodnie, bo dystans był ogromny do pokonania, prawda? I też rozprzestrzenianie takiej informacji było 1 do 1, czyli zapisana notatka trafiała do odbiorcy i nie była kopiowana, załóżmy, tak? Później Gutenberg i prasa, to był taki postęp, że dało się powielić informacje, tak samo dało się rozprzestrzeniać i tak dalej, ale była ta zaleta, że można było kopiować. Wcześniej było oczywiście przepisywanie ręcznie różnych i tłumaczenie na przykład z greki na łacinę i tak dalej, prawda? Ale już ten moment, gdy zaczęliśmy drukować informacje, był bardzo przełomowy, prawda? To definiujemy jako taki duży przełom. Następnie, wydaje mi się, takim kolejnym etapem to było przesyłanie informacji już na odległość, gdzie pojawił się kod Morsa, Telegram. Te technologie umożliwiły to, że ona bardzo szybko trafiała daleko, prawda? Potem radio, telewizja, ale tutaj, jak sobie o tym myślałem, to napotkaliśmy na taki problem, że nie dało się tego modyfikować, czyli odbiorca nie mógł dokonać zapisu, prawda? To był taki jednostronny odbiór. To, co słyszymy w radio czy oglądamy w telewizji, nie możemy z tym wchodzić w interakcję i nie ma odzewu. Kolejnym krokiem, gdzie już jakby można sobie spisać te wszystkie właściwości tych form przekazu i zapisu danych, będzie internet dla nas, prawda? Bo jesteśmy z tym oswojeni, wiemy jak to działa. Internet już ma wszystkie te korzyści, czyli tak, jest bardzo szybki, działa na odległość, rozprzestrzeniamy go w wielu kopiach natychmiastowo i można komunikować się w 2 strony, prawda? Problem, jaki jest ze starą siecią, jaką znamy pod nazwą Web 2, prawda, jest taki, że nie jest to jedna nić jakby zapisu danych. Blockchain z kolei to jest, można sobie wyobrazić, że jest to internet, ale nie rozproszony jakby w różnych kierunkach, z jednego czy tam z sieci serwerów, ale jest to jedna nić, którą się nadpisuje i której historię można prześledzić. I oczywiście ma wszystkie te zalety i funkcje, które miały poprzednie formy zapisu i przesyłu danych, więc
Blockchain to w tym momencie najlepsza technologia, jaką dysponujemy. Jest to technologia przyszłości i Bitcoin jest najbardziej znanym protokołem, najbardziej znanym właśnie takim łańcuchem danych, znanym, ale też najbardziej jakby doinwestowanym, tak? Czyli duże pieniądze, co zresztą teraz się potwierdziło poprzez zatwierdzenie ETF, prawda? Czyli już legalnie duzi gracze mogą inwestować pieniądze, mogą to odpisywać. Jest to jakby taka pieczęć, że jest to zatwierdzony model, z którym będziemy teraz obcować przez kolejne lata. Wiadomo, Bitcoin nie jest, jeżeli ktoś zna się na temacie, nie jest najdoskonalszym łańcuchem. Jest wiele łańcuchów szybszych, bardziej wydajnych, bezpieczniejszych, chociaż bezpieczny Bitcoin akurat jest. Natomiast jest teraz jakby wielkie zainteresowanie tym, co się dzieje na tej rodzimej sieci, na tej pierwotnej sieci Bitcoin, z racji tego, że dokonała się taka rewolucja. Znamy to pod nazwą ordinals, czyli inskrypcja. Znaczy, w zamyśle Bitcoin był czymś więcej niż tylko formą płatności. Bitcoin, jakby czytając Satoshi Nakamoto napisał taki manifest i czytając go wiemy, że Bitcoin mógłby być jakby nowym internetem. Są takie odłamy Bitcoina, na przykład BSV, Bitcoin Satoshi Vision, który pozwala na więcej. Jest to bardzo podobny łańcuch, są pewne modyfikacje, prawda? No ale jakby on nie jest na tyle dostrzeżony, czy nie jest na tyle używany, żeby był docelowym łańcuchem, na którym budujemy różne rzeczy. Więc zostaje nam Bitcoin i udało się kreatywnie, znaczy eksperymentując właśnie na polu BSV, pewne rzeczy, pewne pomysły i techniki zostały przeniesione na łańcuch Bitcoin, dzięki czemu powstały inskrypcje, czyli zapisujemy dane i umieszczamy dane na łańcuchu Bitcoin, prawda? Gdzie tak naprawdę widzieliśmy to już na Ethereum, na Ethereum, gdzie można tworzyć inteligentne kontrakty, umieszczać tam różne rzeczy, prawda? Korzystać z nich w dowolny sposób. I teraz te mechanizmy pojawiają się na Bitcoinie. No i w tym momencie dochodzimy do tematu bitmap, tak? Które jakby są możliwe dzięki temu, że traktujemy Bitcoin jako więcej niż tylko wirtualne złoto, gdzie ma to wartość pieniężną, tak? Że tylko płacę Bitcoinem. Tutaj się pojawiają nowe możliwości, gdzie mogę coś więcej zrobić. To jest taki już autentyczny łańcuch danych. Okej, to jeżeli mogę, to tak podsumuję. Czyli blockchain to jest powiedzmy sieć, która może być równolegle tworzona i rozwijana z siecią już znaną nam internet. Pomaga w rejestrowaniu, jawnym rejestrowaniu i transakcji jednocześnie, ale też najróżniejszych działań człowieka w tej technologii. Token to jest Bitcoin, który właśnie funkcjonuje na sieci blockchain. I teraz bitmapy, to co to jest? Okej. Bitcoin działa tak, że ma tak zwane bloki, czyli ileś tam transakcji jest połączonych, związanych razem i to przechodzi do permanentnego rejestru, prawda? No i później generuje się nowy blok, gdzie są te, tak jak mówisz, działania zapisywane. Gdy uzbiera się już odpowiednia ilość, czy minie czas, wtedy przechodzimy do następnego bloku. I Satoshi Nakamoto, taka postać enigmatyczna i może nieznana, jeszcze nawet rok temu, wpadł na pomysł, żeby te bloki Bitcoina, czyli te jakby wiązki transakcji, przedstawić w graficzny sposób. Wyobraźmy sobie mapę dużego miasta z lotu ptaka, tak? Gdzie taka bitmapa to jest jeden blok, a w tym bloku
są takie mniejsze kwadraciki i każdy z tych kwadracików to przedstawia jedną transakcję, prawda? Więc można pomyśleć sobie o takim Manhattanie, gdzie każda przecznica to jest jedna transakcja, ale wszystkie te przecznice zebrane razem to jest jeden blok, prawda? A później mamy kolejne dzielnice, to kolejne bloki. Dobra, to jeszcze dodam pytanie. Powiedzieliśmy o tokenie Bitcoinie, ale tak jak mówisz, jeżeli ta bitmapa przedstawia graficzną wersję Bitcoina, to oznacza, że jest to też token, ale NFT. I teraz przejdźmy jeszcze, żeby wyjaśnić naszym widzom i słuchaczom pokrótce NFT, bo przejdziemy następnie do kupowania nieruchomości, czyli części metaversu, Tak. bo to jest takie połączenie w sumie trzech tych pojęć. Co to jest NFT? Pokrótce. NFT, no z angielskiego non-fungible token, czyli tutaj wracamy do pojęcia token. Jest to coś, co można kupować, sprzedawać, coś, co ma wartość i ta wartość wynika z charakterystyki danego NFT. One są w jakiejś, załóżmy, kolekcji, ale między sobą różnią się detalami, cechami, prawda? Może dla przykładu prostym NFT byłby portret, gdzie jeden NFT, jeden portret to osoba, która nosi czapkę, a drugi to osoba bez czapki, trzeci osoba, która nosi czapkę, ale ma zegarek, prawda? I tak w kółko. I pewne cechy są rzadkie, a pewne cechy są dość pospolite. Więc wartość NFT polega na tym, że szukamy rzadkich cech. Tak? To wracając do naszego tematu bitmapy, powiedzieliśmy, że jest to bitcoinowy projekt, można Tak. powiedzieć, o projekcie w tym tak. tutaj łańcuchu, który jest przedstawiony, ten bitcoin w graficznej wersji, czyli jest to NFT. I teraz w jaki sposób te bitmapy różnią się od siebie? Okej. Tu jeszcze wspomnę tylko, że jest to otwarty projekt. To nie jest jakiś prywatny pomysł, to jest wszystko jakby w domenie publicznej, prawda? Czym się różnią bitmapy? No, bitmapy swoje cechy biorą z wartości tych bloków, czyli ile było transakcji, jakie były opłaty w danym bloku, kiedy on miał miejsce, prawda? Bo są też historyczne wydarzenia, na przykład halving, czyli dzielenie bitcoina, czy jakieś inne tak zwane atrybuty. Tak? Więc połowa atrybutów w bitmapach bierze się z samych wartości przypisanych blokom, a połowa to będą takie powiedzmy społeczne, taka wartość, która jest nadana poprzez użytkowników. Na przykład niektóre bitmapy z wyglądu kojarzą się z punkami. Tak? Punki no to taka kryptotematyka, gdzie tu wracamy do NFT, zyskało to dużą popularność, prawda? I te bitmapowe punki mają swój określony wygląd, bo na przykład mają 2 kwadraciki jako szyja, a później mają, nie wiem, 4 kwadraciki, czyli 4 te działki jako głowa, tak? I to ma wartość, ale ta wartość jest nadana poprzez jakby konsensus użytkowników, tak? No jest to bardzo ciekawe, bo można kolekcjonować bitmapy, można szukać i naprawdę no, w tym momencie jest bardzo dobry czas, żeby znaleźć coś ciekawego, bo cena troszeczkę zeszła w dół, ale ilość pracy i ilość postępu, która jest w tym momencie jakby wykonywana, no jest ogromna, więc duża dysproporcja mi się wydaje, duża okazja też. Mówię to jako trader, bo też zajmuję się handlem kryptowalutami i widzimy po prostu korektę, tak? A to jest dobry czas na jakieś zakupy. Okej. To nie jest też porada inwestycyjna, Nie, no, jakby co? Też w razie czego sprawdzajcie sami na bieżąco tematy już związane z zakupami. A wracając do wyjaśniania tej technologii,
powiedzieliśmy o tokenie, powiedzieliśmy o NFT, powiedzieliśmy, że Bitmapa jest to część metaversu. Może wspomnimy tak pokrótce, A być może nie czym powiedzieliśmy jest o metaversie jeszcze. Dobrze. czym jest metavers właśnie. Pojęcie metavers pojawiło się w 1992 roku w książce Snow Crash. Ogólnie zakładam, że w kulturze i w historii to pojęcie było dużo wcześniej znane, nawet odnosząc się do snów czy halucynacji, tak? Gdzie postrzegamy coś jako rzeczywiste, chociaż nie jest tak naprawdę namacalne tu i teraz, prawda? No ale Metaverse zyskał ostatnio na popularności, nawet dzięki temu, że Mark Zuckerberg w 2021 roku zmienił nazwę Facebook na Meta i w oficjalnym ich takim komunikacie z tego czasu było, że teraz będą skupiać się na budowaniu metaversu. I to wystrzeliło, przynajmniej ten pomysł chwycił. Jak się za to świat zabrał, jeszcze jest to takie w powijakach i nie jest namacalne do końca, ale czym jest metavers? Metavers to jest przestrzeń, która pozwala nam komunikować się i eksplorować świat, ale nie będąc fizycznie tam. Czyli to jest taki internet 3D, bym powiedział, prawda? Jeżeli ktoś na przykład zna taką grę The Sims czy Second Life, no to Metaverse byłby takimi Simsami, ale połączonymi internetowo z każdym, tak? Czyli wchodząc do metaversu jak w takim już docelowym znaczeniu, ja mogę odwiedzić swoją kuzynkę, prawda, w ciągu 5 minut, tak? Wystarczy, że napiszę jej wiadomość, wskakujesz tam do jakiegoś kanału czy coś, spotykamy się, załóżmy już to będzie już nawet nie kanał, tylko będzie pomieszczenie, tak? Więc mamy swoje awatary, tak? Mamy swoje jakieś graficzne reprezentacje i możemy iść na kawę, tak? Albo zamiast iść do biura, możemy poprzez Metaverse tam pracować i tam się spotykać, prawda? Teraz pytanie, na razie przypuszczam, że tak jak większość, tak jak ja, ma problem z wyobrażeniem sobie tego, że nie jesteśmy fizycznie gdzieś, a odczuwamy to miejsce wirtualne jako rzeczywiste. Ciężko sobie na razie to wyobrazić, ale na pewno można powiedzieć o tym, że już obecnie Metaverse różni się na przykład od takiego Second Life'u tym, że w Second Life'ie nie można było realnie nabyć własności. A tutaj mamy możliwość faktycznie, że nabędziemy własność, czy to rzeczy, które są zgromadzone w danym metaversie, czy nawet pójdziemy do galerii sztuki i kupimy tam faktycznie obraz, bo gdzieś to wszystko składa się z tych NFT, tak? Tu świetnie naprowadziłaś temat na taki tor ekonomiczny, gdzie to będzie miało znaczenie, tak naprawdę przełoży się na nasze życie codzienne, bo tak mówimy o grach. To jest prosty przykład. Dzieciaki grają w różne gry i zbierają te różne przedmioty, ale to nie są ich przedmioty. Z racji tego, że jakaś tam firma, jakiś koncern stworzył grę i dzieciaki wydają pieniądze na to, ale to nigdy nie jest ich i nawet nie mogą tego odsprzedać często. Czy to się już powoli zmienia, tak? Bo istnieją gry w Web 2, w tradycyjnym internecie, gdzie możesz coś odsprzedać, prawda? Ale jakby ta rewolucja nastąpi, gdy wszystko, co robimy i posiadamy, będzie nasze. Bo przewaga blockchainu jest taka, że tworzymy, załóżmy, swoje konto na swoim portfelu, gdzie dostęp, hasła, klucze mamy tylko my, prawda? I jeżeli zabezpieczymy to w odpowiedni sposób, nie jest w stanie nam tego nikt odebrać. Wyłączyć, prawda, tego się nie da. Więc tak jak mówisz, no, ta wartość i posiadanie jest prawdziwe, jest namacalne i na przykład wracając do Bitmap, to ma przełożenie takie. Jeżeli kupię sobie działkę, kupię sobie ziemię, kawałek lasu, to jest moje, prawda? Prawnie jest to moje. Bitmapy czy wirtualna ziemia jest dokładnie tym samym. I teraz na tej ziemi, na tej przestrzeni mogę zbudować co chcę. Mogę zlecić komuś, żeby mi zbudował, zapłacić mu, prawda?
mogę sam próbować coś zrobić, mogę to trzymać, mogę to wynajmować, odsprzedać i tak naprawdę no, tutaj już to jest takie realne przeniesienie do metaversu tych prawideł i tych zależności ekonomicznych, prawda? Tutaj jeszcze dodam, że budowanie w metaversie to już bardziej grafika 3D, a nie firma budowlana, jakby co. To też trzeba na to spojrzeć. I teraz powiedz, bo powiedzieliśmy o metaversie, często ludzie, którzy jeszcze w ogóle nie słyszeli o tym, myślą, że to jest coś jeden twór, albo że właśnie tylko Facebook ma powiedzmy prawo do metaversu, bo też to meta Tak. tak dość mocno zmyliło różne osoby, więc wiemy, że jest ileś metaversów. Czym bitmapy jako metavers różnią się od pozostałych światów wirtualnych? Na przykład Nvidia stworzyła Omniverse, czyli taki swój wewnętrzny świat, w którym potrafią wiele zbudować i na życzenie klienta, na przykład fabryka BMW ma swoje odzwierciedlenie w metaversie, gdzie oni mogą przeprowadzać różne symulacje. No i wiadomo, tu chodzi o czas, chodzi o pieniądze, jest to dużo bardziej wydajne. Natomiast jest to odrębny metavers od, załóżmy, konkurencyjnego. Przewaga bitmap, czy ogólnie protokołu postawionego na domenie publicznej jest taka, że każdy może kolaborować, nie ma tutaj ograniczeń i w tym momencie świat szuka wspólnego mianownika. To jest właśnie to. Jeżeli zbudujemy, nie mówię, że to będzie na bitmapach, może ktoś inny wejdzie i pojawi się jakiś inny temat, ale na razie wszystko wskazuje na to, że Bitcoin będzie tym jednym protokołem najważniejszym, na którym taka bazowa warstwa, na której wszystko będzie budowane. Więc przewagą jest to, że jest to otwarte, dostępne dla wszystkich i umożliwia taką współpracę bez ograniczeń, prawda? Czekamy tylko na to, aby ta struktura pojawiła się na tyle już na takim stopniu zaawansowania, że będzie dało się wpiąć różne rzeczy z różnych źródeł, czyli na przykład wejdzie Nvidia, wejdzie, nie wiem, Animoca Brands, Lego załóżmy, tak, Minecraft i na wspólnym standardzie będą budować ten świat, ten jeden metaverse, o którym wspomniałaś, bo w tym momencie nie ma czegoś takiego, jest to pomysł, są jakieś osobne projekty, ale nie są połączone. Okej. Dobrze. A jak myślisz, w jakim kierunku to będzie się rozwijać? Wydaje mi się, że w ciągu dekady, tak jak w tym momencie każdy ma przy sobie telefon i wiele osób z nas ma zegarek na ręce, smartwatch, właśnie taka integracja z naszym ciałem, nie mówię tu o żadnych chipach czy coś takiego, ale na przykład Apple Vision Pro. Okulary, tak? Tak. Okulary takie imersyjne, które albo będą VR, albo AR, czyli taka nakładka wirtualna na to, co widzimy. Czyli będziemy zbierać Pokemony nie przez telefon, tylko No, wydaje mi się, że okularami, tak? To jest Okej. kwestia jakby taka bariera ekonomiczna, że na tym etapie jest to drogie, prawda? Jest to technologia nowa i niedostępna dla wszystkich, ale no, w ciągu kilku lat może na tyle potanieć, że będzie tego coraz więcej i zakładam, że ten metaverse będzie odbywał się głównie nie na ekranie komputera, ale właśnie poprzez gogle czy coś podobnego. Okej. Bo tak jak już byłam na wielu różnych panelach, to eksperci mówili, że już teraz jesteśmy w metaversie, no bo chociażby to, że mam telefon i mogę być w kilku miejscach naraz, łącząc się z innymi ludźmi, tak teraz po prostu kolejny sprzęt będzie nam pozwalał na wchłonięcie też naszej świadomości gdzieś do wirtualnej przestrzeni. Jest Tak. to na razie dla mnie, zwykłego, prostego człowieka, trudne do jakby wyobrażenia, ale możemy sobie wyobrazić, że to nawet to nie jest kilkadziesiąt, no tylko w ciągu kilku lat będzie to się rozwijać. A wróćmy do tego momentu, jak ja, jako zwykły użytkownik, osoba, która chciałaby wejść w bitmapy,
Co ja muszę zrobić? Jest to bardzo proste. No, wystarczy mieć jakieś tam środki w bitcoinach, założyć portfel, który obsługuje standard Ordinals. Jeszcze przerwę. Tak? Czy żeby kupić bitmapę, trzeba kupić to za token Bitcoina, czy można kupić też za inne tokeny? Bitcoiny. Okej, czyli w to jest przyszłości taka Tak, bo powiedzmy reguła, że bitmapa, ale musisz mieć Bitcoina, żeby kupić bitmapę. Okej. może w przyszłości się to zmieni, ale bitmapy są nierozłączne z łańcuchem, bo wszystko dzieje się jakby w łańcuchu Bitcoina, więc tam natywną walutą jest Bitcoin. Portfele typu Unisat albo Xverse, dosyć duża giełda scentralizowana OKX. I coraz więcej, nawet zakładam, że Binance niedługo, bo Binance już pozwala na kupowanie projektów Ordinals, więc za kilka miesięcy praktycznie wszędzie. W tym momencie Unisat, Ordinals Wallet, Okej. a takim właśnie, to jest portfel, na którym mamy środki. Łączymy ten portfel z marketplace'em, czyli z giełdą, gdzie handluje się bitmapami. Tych też jest dosyć dużo, na przykład magiceden.io, może być też OKX, Ordinals Wallet, także jest tego sporo. Okej, czyli tak podsumuję. Zakładam sobie portfel kryptowalutowy, wymieniam fiaty, czyli pieniądze na bitcoiny. Można to też zrobić w gotówce, iść do kantoru kryptowalutowego i również wymienić pieniądze, to nie jest problem. I następnie wyszukuję miejsca, gdzie mogę kupić bitmapy. Tak, No i wybieram bitmapę, bo też mówiłeś, że one się różnią, więc warto sobie przeczytać opisy tych bitmap i zobaczyć, tak. co one ze sobą, co zakup tej danej bitmapy, tej części ze sobą niesie, prawda? Tak, jest taka strona bitmap.community, O, gdzie okej. wpisuje się numer bloku, czyli numer bitmapy i tam pokazane są wszystkie statystyki. I wartość też jest podana już od razu, jaka jest wartość rynkowa, prawda? Okej. Zakładam, nawet miałem taki pomysł, to mogę od razu ten pomysł sprzedać, bo nie będę miał czasu się tym zajmować, ale biuro, jakby agencja nieruchomości, która zajmuje się ziemią wirtualną. Ludzie, którzy pomagają doradzić, wybrać najlepsze miejsce. Wydaje mi się, że z czasem to się rozwinie. Widziałem już kilka takich raczkujących pomysłów, ale naprawdę będzie to branża taka jak dzisiejsza branża nieruchomościowa za kilka Tak. lat. Ja właśnie też za to porównuję blockchain w kontekście zakupów nieruchomości wirtualnych, jak właśnie taką księgę wieczystą. Czyli wszyscy znamy, kupując czy sprzedając nieruchomości te tradycyjne, że mamy zapisy, rejestr tych nieruchomości w księgach wieczystych. I tak samo, jeżeli chodzi o metawersy i parcele, no to też one są zawieszone na tym rejestrze blockchain. Dlatego to jest też nasz dowód, że zakupiliśmy tą daną parcelę. Tak. Dobrze, to jeszcze chciałabym podsumować. Czy mógłbyś dosłownie w 2-3 zdaniach powiedzieć bitmapa Bitcoina? Co to jest? Jest to graficzna reprezentacja Bitcoina, jednego bloku i służy jako wirtualna ziemia do przyszłego metaversu, który prawdopodobnie będzie zbudowany na jednym standardzie i w tym momencie wiele wskazuje na to, że tym standardem będzie Bitcoin. Bitmapy już przeskoczyły pod względem ilości użytkowników i kapitalizacji konkurencję w rękach prywatnych, czyli takie projekty jak Sandbox, Otherside, gdzie były to próby stworzenia metaversu, ale takie dość zamknięte w poprzednim cyklu właśnie kryptowalutowym. Więc
może właśnie w 4 czy 5 zdaniach to są bitmapy. Powiem też, co jest ciekawe dla mnie z takiego ekonomicznego punktu widzenia. Tokenów, bitcoinów jest 21 milionów. Niektóre nie są w obiegu, prawda, są utracone i tak dalej, ale bitmap jest na razie 800 tysięcy z hakiem, więc możemy takie porównanie dać, że jak w Ameryce ktoś dawno temu kupował ziemię za dolary, to Bitcoin jest jak dolar, a bitmapa to jest ziemia, prawda? I trzeba sobie wyobrazić, jakie to ma przełożenie, że 800 tysięcy bitmap do kupienia za całość 21 milionów bitcoinów, w tym momencie to jest jakiś ułamek, jakiś odsetek, ale zakładam, że z czasem właśnie ta dysproporcja sprawi to, że jedna bitmapa będzie kosztować jednego bitcoina, a może i więcej, prawda? No bo jakby jedna działka ziemi, już nawet najmniejsza, nie kosztuje $1, tylko kosztuje ileś tam set czy tysięcy dolarów, prawda? Więc jakby ta wartość no, wynika też z tego, że bitmap jest mało. I jak naprawdę zacznie się budowanie i powstanie infrastruktura, to każdy będzie chciał mieć chociaż kawałek tej ziemi, której nie jest wcale tak dużo, prawda? Więc tutaj pojawią się takie podstawowe prawa ekonomii. Zacznie się dzielenie ich na mniejsze fragmenty i później może okazać się, że tyle, ile kosztuje teraz jedna bitmapa, to w przyszłości będzie kosztować 1/1000. Tylko jeden kawałeczek, który da się kupić, prawda? Zakładam, że do tego może dojść. Więc to też jest ciekawa taka dynamika rynku, prawda? Dobrze. Myślę, że dziś wyjaśniliśmy wszystkie aspekty bitmap. Bardzo Ci dziękuję, Dziękuję bardzo za Kamilu, zaproszenie. za rozmowę. Chciałam dodać też tu dla naszych kreatywnych i dla artystów, że kreowanie świata w świecie wirtualnym należy do Was i to są możliwości dla osób, które opanują grafikę 3D, czy też współpracę z AI, żeby być tak zwanym budowlańcem metaversów, między innymi metaversu właśnie tworzonego na bitmapach Bitcoina. Słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie do grupy na Telegramie Kamila. Link jest w opisie oraz tutaj możecie zobaczyć, zeskanować QR i dostać się do grupy, gdzie będziecie mieli na bieżąco wszystkie informacje a propos tradingu i bitmap. My oczywiście zapraszamy Was, żebyście zostawili nam suba. Bardzo dziękujemy Future Lab za możliwość nagrywania podcastu w ich pięknej siedzibie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Jak jeszcze mogę coś dodać? Jeszcze coś No wmontujecie? tak, no pewnie. Dobra, to jeszcze powiem o tym. Jeżeli interesuje Was tworzenie, budowanie w świecie wirtualnym, grafika, rendery, tekstury, to właśnie tego potrzeba w tym momencie i możecie sprawdzić takie kanały na Twitterze, na Xie, jak MetaVoxels, Inscribed Space, Mscribe. To wszystko będzie w linku w opisie. Natomiast warto zobaczyć, co się dzieje i przyłączyć się do tego, bo to naprawdę jest sam początek. Także kto zacznie teraz, naprawdę może dużo osiągnąć. Ja sam po prostu z osoby, która była zainteresowana tym, oczywiście jakby pierwsze 5 sekund, jak już usłyszałem, jakby zrozumiałem, co to jest, to od razu poświęciłem popołudnie, żeby się tym zająć, prawda? Bo ten pomysł mnie zafascynował, ale jakby jesteśmy bardzo wcześnie i każdy, kto zrozumie mniej więcej z czym to się je i jakby jaka jest przyszłość, no to naprawdę powinien się tym zainteresować, bo jest ogromny potencjał w różnych dziedzinach, nie tylko jako, jak mówisz, budowlaniec czy budowniczy tego świata, ale same pomysły są tu ważne, bo tworząc tą społeczność, ja nie mam tych umiejętności, tak?
nie umiem kodować, nie umiem pisać programów, natomiast mam pomysły i czasem wrzucę coś i ktoś po prostu weźmie to i zrobi coś z tym, prawda? Czyli możemy być też reżyserami. Tak, dokładnie. I będąc w tej społeczności, po prostu lajkując, podając dalej pewne pomysły, czy po prostu wspierając innych, sami jesteśmy dostrzegani, więc później nasze przemyślenia, nasze pomysły są dostrzegane, tak? To jest taki efekt, no, który znamy już jakby z budowania społeczności i to jest bardzo ciekawe, bo używamy te talenty, które mamy, prawda? Tych talentów, których nie mamy, no to wiadomo, że nie możemy użyć, ale ja samymi pomysłami wydaje mi się, że jestem w stanie zainspirować kilka osób i fajnie byłoby zobaczyć nowe pomysły, świeże jakieś idee tutaj w tym temacie. Super. Bardzo dziękuję. Magda Judejko. Kamil Zakrzewski. Dziękuję. Dzięki.